kanale Margaret Lejman. Po raz drugi, vlog numer 2. Zaczęłam nagrywać dla Was vlogi, ponieważ zmieniłam swoją profesję troszeczkę i myślę, że będzie może coś Was zainspiruje, może coś będziecie chciały zrobić to, co ja robię akurat w tym momencie. Skupię się na dzierganiu. Dzisiaj znowu będzie o dzierganiu, ponieważ kilka rzeczy udało mi się zrobić do końca, a mianowicie skończyłam tą My Peony Dress, tą sukieneczkę. Ona jest oczywiście już wyprana, wysuszona. Ja robiłam rozmiar M, chociaż noszę L-kę, ale M-ka z obliczeń wyszła idealna na mnie, na moje gabaryty. I no bardzo się cieszę, w związku z tym, że skończyłam tę sukienkę, jeszcze będę robić dwie. Jedną w kolorze, zaraz zobaczycie, bo będzie unboxing, a drugą w kolorze czarnym. Ale mniejszy rozmiar, więc myślę, że jeszcze szybciej zrobię te dwie sukienusie niż dla siebie robiłam. Bardzo jestem zadowolona z tej sukienki, aczkolwiek nie jestem zadowolona z pogody. Wyszłam raz na ogródek, żeby zrobić zdjęcia. I niestety uciekłam, bo ulewa mnie przegoniła i tak strasznie lało, ale chyba w całej Polsce tak lało, tak mi się wydaje. Dzisiaj już jest troszeczkę lepiej, jest fajne słonko, ale jest dalej zimno. Więc tak, zrobiłam tę sukienkę i do tej sukienki sobie wymyśliłam szalik, tak zwany szaliczek, który funkcjonuje pod nazwą Sophie Scarf. Tak wygląda. I zakupiłam zarówno włóczkę na tę sukienkę, jak i na szaliczek. Zakupiłam w sklepie Między Drutami u Kasi. Szalik zrobiłam z włóczki, która się nazywa Pasquali. Kolor truskawkowy bodajże. Nie pamiętam jaki numerek. Podlinkuję. Wszystko będziecie mieć w opisie filmu. To są rzeczy, które zrobiłam. Mam na sobie taką bluzeczkę, taki top, który jest z bliźniaka, to znaczy dalej walczę ze sweterkiem. Już długo walczę z tym swetrem, ale ciągle utknęłam na Biełka, tak. Super, że pomagasz. Utknęłam na rękawach, ponieważ te rękawy przerabiam razem, bo trzeba dodawać oczka. Jak ja robię osobno rękawy, to zawsze się gdzieś bufnę i wolę robić dłużej, ale już jak mam skończone, to przynajmniej 2 rękawy są skończone, więc tak to wygląda. Tutaj są markery i sobie właśnie zaznaczam, gdzie te oczka, bo przecież bym się pogubiła. Niby mam licznik, ale to u mnie nie działa tak na 100%. Te liczniki nie działają. I zrobiłam za dużo rzędów zielonych, znowu sprułam, także jeszcze tego rękawa mi troszeczkę, myślę, zostało. Ale mam już zrobiony przód i tył. Tak wygląda, a ubiorę się następnym razem w to. Myślę, że już skończę, już będzie skończone. Tak wygląda ten sweter. I też robiłam z tej włóczki bawełniano-poliestrowej z Polimexu. I to jest turecka włóczka. Tak wygląda sweterek. Także będzie on tak sobie przymierzę na razie. Taki bliźniak. Chciałam taki cukierkowy, zaczęłam robić na bluzkę, jak miałam bardzo zły humor i stwierdziłam, że takie cukierki to będą dobre na poprawienie nastroju. I rzeczywiście, tak jak siadam i sobie dziergam, to mi się humorek poprawia. Poza tym ten wzór tak mi się spodobał, że będę robiła jeszcze jeden taki sweter, ale już przez głowę i sobie sama wymyślę, bo troszeczkę mi się nie podoba ten opis, to znaczy w ogóle wykrój mi się nie podoba. Opis robiłam z gazety, no bo wiecie, we wcześniejszym vlogu opowiadałam, że taki
cel mam w tym roku, żeby nauczyć się dziergać z opisów, z gazet. I tak to podobno tak ma wyglądać. No, oczywiście nie zastosowałam takich włóczek jak tutaj są, tu są bardziej zgaszone, myślę, te kolory, chyba że zdjęcie takie jest, troszeczkę przerobione. Ja mam takie żarówiaste, ale kompletnie mi to nie przeszkadza, raz na jakiś czas to nawet taka, powiedzmy, starsza pani może się ubrać tak jaskrawo i to niczemu nie będzie przeszkadzało. To tak, tyle z tych właśnie moich dzierganych prac. To na razie mam tylko jedną, właściwie mam 2 prace na drutach, tak, 2, ale tej drugiej nie pokażę, ale zrobiłam, tak, tu sobie to odłożę, zrobiłam próbkę, pamiętacie, w zeszłym tygodniu opowiadałam Wam, że będę robiła ten sweterek i byłam w sklepie Biferno w Kalwarii Zebrzydowskiej i zakupiłam sobie z Rowana i z Lendnor włóczki, z Rowana moherek, taki, już Wam pokazywałam, taką czekoladkę, a czarny, tam jest inna włóczka, ale ja zastosuję właśnie tą Lendnor i myślę, że to będzie dobre połączenie. Zrobiłam już próbkę, ale mi się podoba ta próbka, naprawdę, ja już się nie mogę doczekać, kiedy ten sweter zacznę dziergać, ale muszę najpierw zrobić te sukienki, bo lato przejdzie, a no, osoby, które chcą te sukienki, no chciałabym, żeby jeszcze chociaż raz ubrały. No więc tak wygląda ta próbeczka. Nie wiem, czy będzie to widać, bo ja nie widzę ekranu, także tak. Fajnie, bardzo fajnie wygląda, tak jak ja tu patrzę, to bardzo mi się podoba ten kolor, który wybrałam i to będzie tak, to jest jedno. Drugie jeszcze zrobiłam próbkę tego mojego sweterka, który będę robiła opis, sweterek dyniowy. Ja używam takiej jedwabiu na szpuli. Też kupiłam w Biferno ten jedwab. No prześliczny jest, po prostu tak się błyszczy. Z tym od Rowana Kid Silk Haze. I wygląda próbeczka tak. Cudnie wygląda, naprawdę. Ja już się też nie mogę doczekać, już oczka obliczyłam, mniej więcej wiem już, jak ten sweterek będzie wyglądał, także myślę, że szybko go wydziergam, bo na drutach bodajże 5 albo 5,5, już teraz nie pamiętam, muszę zerknąć do opisu, na piątkach robiłam i tak wygląda ta próbka. Może coś zobaczycie, a jak nie, no to trudno, to już może zdjęcie zrobię i takie zdjątko Wam gdzieś tam dam w social media. Tak, to są te rzeczy. I tak jak mówię, już nie mogę się doczekać, żeby coś nowego już zacząć. Ja się boję zaczynać dużo rzeczy, bo ja wiem, ze mną będzie, z tym dzierganiem będzie dokładnie tak samo jak z patchworkiem. Zaczęłam szyć narzuty i kolejną, bo ta fajna, tamta fajna, potem zaczęłam projektować i projektowałam tak szybko, że skończyło się na tym, że w ostatnim takim etapie mojego szycia patchworków uszyłam tylko jeden blok, albo 2 na przykład, czy 3 w różnych rozmiarach, ten sam model, bo już nie miałam czasu, doba jest za krótka dla mnie i po prostu nie miałam już czasu, żeby to wszystko ogarnąć. I teraz tak, oczywiście zamówiłam kolejne włóczki u Kasi ze sklepu Między Drutami z Wrocławia i teraz otworzę je, ponieważ dzisiaj przyszły. Zaraz, gdzie ja sobie nożyczki dałam? Tutaj są, tak, są. I tak, najpierw pokażę Wam to drugie pudełko na sukienkę, włóczka na sukienkę. To jest dokładnie taka sama włóczka, to znaczy z tej samej linii włóczek, którą robiłam tą moją My Peony Dress, czyli włóczka z kolekcji z linii Linę. Tak, tutaj muszę to oczywiście otworzyć jakoś.
Zawsze jest kłopot, ale dam sobie radę. Jeszcze chwilka. Tak. Zapakowane jak zwykle. Faktura to nieistotne, bo już zapłacone. I zobaczcie, jak ładnie wygląda różowe. Różowe, dziękujemy za zakupy. Oczywiście tak, każdy jak odpakowuje, to nie chce tej naklejki przerwać. Mam nożyczki pierwszy raz. Zazwyczaj mi się nie udaje i jest to wszystko, bibułka jest porozrywana. Ale spójrzcie, spójrzcie, jaka piękna lawenda. No po prostu bajka. No więc tak, no najpierw pójdzie na druty ta lawenda. No, tak. Cudna jest ta lawenda, zobaczcie. Tak wam pokażę. O. Kolor, żebym ja to dojrzała. 52,52. Jest taki ciemny fiolet chyba, no ale dla mnie to jest taka lawenda. Ładne to. Tak, i druga paczka jest też z tej samej, z tego samego rodzaju włóczki, czyli od Sundance Garn też linę. W związku z tym, że mi zostało trochę, tam prawie 2,5 motka, ponieważ ja zamawiałam włóczkę na rozmiar L, ale po obliczeniach okazało się, że będę robiła rozmiar M tej sukienki, to zostało mi 2,5, prawie pół kłębka, znaczy no tej, no kłębuszka, więc zamówiłam sobie jeszcze jeden taki sam kolorek, czyli Ecri, i zamówiłam taki kolor, który będzie pasował, myślę, do takiej jednej spódnicy, którą mam. I będę robiła taką narzutkę, nie wiem jak to nazwać, taką narzutkę na top. Na top. Oj, tutaj to będę miała chyba kłopot z tym. Mogłam to wcześniej tak chociaż trochę otworzyć. No nie pomyślałam. Dobrze. O, no i tak. Znowu tak pięknie zapakowane, jak zwykle. Tak, znowu nożyczki w ruch, żeby naklejki nie... Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ja to robię, ale wiem, że większość osób robi dokładnie tak samo jak ja. No chyba, że są takie nerwowe i rozrywają. Ojej, ładnie to będzie wyglądać jednak. Ja nie lubię robić zakupów przez internet, lubię podjechać do sklepu, nawet jak to jest 60 czy 100 km, nawet 200, jak będę we Wrocławiu, a mam prawie 200 km, nie, ponad 200 km, to też wolę sobie pójść do sklepu i zobaczyć, no bo wtedy no, ekran jednak przekłamuje, na żywo te kolory są zupełnie inne, znaczy no, bardzo często się okazuje, że inne, ale dobrze wybrałam. Także tak się cieszę naprawdę. Nowe kłębuszki. Ile radości. Tak jakbym te szmaty kupowała. Dokładnie to samo. I tak, tutaj sukienkę robiłam z takiego koloru i to jest kolor, który ma numerek 10-15. Ten. A to jest chyba piasek tak nazwany. To jest 27-24. Pokażę Wam. Tak 3 to może lepiej będzie widać. Taki kolorek. No i w zasadzie to wszystko na ten moment. Dzisiaj będzie może trochę krócej. Ale po co przedłużać? Nie ma o czym mówić, dużo nie narobiłam. Czekałam na okno pogodowe, żeby sobie sesję zdjęciową w tej sukience zrobić, no i się nie doczekałam. Ale myślę sobie, że dopiero jest początek sierpnia i gdzieś się wstrzelę w to okno pogodowe. I co jeszcze? No w zasadzie nic, w zasadzie już wszystko powiedziałam.
Tak, aha, tutaj widzicie za mną jeszcze mam taką włóczkę, to jest bawełna z Hobby. I ja ją odzyskałam, ponieważ zrobiłam kapelusz i ten kapelusz zupełnie nie wyszedł, to znaczy jakoś tak poszłam za ciosem i na kanale Ani Pietrzak, kanał się nazywa Anka Otulanka, zajrzyjcie, bo no, fajne rzeczy można posłuchać. Zamówiłam sobie bawełnę i zrobiłam tak zwany Sofka hat. I okazało się, że ten kapelusik mi wyszedł dużo za duży, chociaż ja i tak zrobiłam mniejszy, ale zrobiłam sobie nawet sesję w lawendzie, byliśmy, żeby lawendę, no ja lubię po prostu jeździć tam na takie pole dyniowe do Przybynowa, to jest koło Częstochowy i w tym sezonie, znaczy w tym okresie lipcowym, oni mają lawendę, takie pole, duże pole lawendy i tak no ludzie przyjeżdżają, robią sobie sesję zdjęciową. Ja akurat pojechałam, żeby sobie kupić bukiet lawendy i żeby pooglądać jak to wygląda, bo jak to pole kwitnie, pooglądać jak wygląda. Jak to pole kwitnie, jak ta lawenda kwitnie, warto tam pojechać. Pierwszy raz byłam w zeszłym roku, jak był sezon na dynie. Ale już też się spóźniłam, więc były te dynie przebrane, aczkolwiek w tym roku na pewno pojadę, bo warto zobaczyć i warto kupić sobie dynię na przykład. I mam zrobione zdjęcie w tym kapeluszu, ale on naprawdę wygląda, no na mojej głowie wygląda fatalnie. I pomyślałam sobie, że nie odpuszczę, to jest jasna włóczka, więc mogę sobie robić nawet wieczorem, bo tak to już nie dowidzę za bardzo. I będę robić jeszcze jedno podejście, to będzie trzecie podejście do tego kapelusika. I będę Wam opowiadać, czy to trzecie podejście się uda, czy nie. Więc tak, sprółam, bo w ogóle jak zrobiłam ten kapelutek, to on był bardzo wiotki, więc ugotowałam krochmal, włożyłam do tego krochmalu i w związku z tym nie mogłam go tak szybko spróć, musiałam, tak jak sprółam, to było tak twarde, że myślę sobie, no nie, odkształcone było, świetne by było na włosy dla lalek, naprawdę, super. Także sprzedaję patent, jak ktoś szyje lalki, to może sobie taką bawełnę zrobić ściegiem francuskim, po czym wykrochmalić, spróć, idealne na włosy dla lalek. No pełno roztoczy w tym pewnie będzie za chwilę, no ale to już pomijam ten fakt. No i musiałam jakoś to odzyskać, bo to było nie do przerobienia ponownie, więc dobrze, że mam taką parasolkę, nawinęłam to na parasolkę, zamoczyłam, obciążyłam tak jak się normalnie robi włóczki, znaczy jak się wełnę pozyskuje z owiec czy z innych zwierząt, czy w ogóle no jak do przędzenia, to najpierw trzeba, jak się uprzędzie, to trzeba po prostu taką, ja to nazywam taką lagę zrobić i obciążyć mokrą, żeby się wyprostowało wszystko, naciągnęło. Także mam tutaj już odzyskaną bawełenkę, zwinę ją na moteczek i będę dziergać kolejny kapelusz. No, to na dzisiaj wszystko. Ja życzę Wam pięknego tygodnia, pięknego weekendu, bez deszczu, w słońcu, nie z upalną temperaturą, ale żeby było cieplutko, bo przecież wakacje są. Także trzymajcie się, pogodnego weekendu i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa. I jeszcze jedna informacja na koniec, to znaczy informacja, prośba. Jeżeli Wam się mój kanał podoba, to subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i naciśnijcie dzwoneczek na dole, ponieważ jeżeli tego dzwoneczka nie naciśniecie, nie dostaniecie powiadomień o nowym vlogu albo o nowym tutorialu, bo tutoriale też zamierzam, nie tylko szyciowe, ale i robótkowe i może jeszcze inne, nie wiem. W każdym razie mam pełno pomysłów i myślę, że warto zaglądać na kanał Margaret Lejman, czyli na mój kanał. Także jeszcze raz pięknej pogody i do zobaczenia
już niebawem. Na razie, pa pa.